Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale będzie pyszne ciasto i tym ciastem będzie sękacz albo tak zwany Baumkuchen. Tylko tutaj w Niemczech jadłam ten Baumkuchen i Wam powiem, że naprawdę coś pysznego i nie ma świąt Bożego Narodzenia, można powiedzieć tutaj, bez tego Baumkuchen. A że nigdy tego nie jadłam w Polsce, nie wiedziałam nawet, że to się nazywa sękacz, a więc to będzie taki domowy sękacz, pieczony warstwami, później obleję czekoladą, troszeczkę dam marmolady wcześniej, czekoladę i naprawdę będzie coś pysznego. Pieczemy to ciasto warstwami, to znaczy robimy ciasto, nakładamy pierwszą warstwę, pieczemy około 5 minut, nie może się Wam w ogóle spalić, a później co 3-4 minuty dokładamy jedną warstwę. Smarujemy upieczone ciasto, nakładamy znowu 4 minutki, 5 i znowu pieczemy. 4-5 minut, znowu pieczemy. I tak mamy 6, 7, 8 warstw. Zależy z ilu jajek robimy. Ja dzisiaj zrobię z 6 jajek, a więc będzie dosyć wysokie, ale wystarczy, żeby było wygodnie jeść. Po prostu przez pieczenie takie właśnie tworzą się fajne paski w środku. I oczywiście możemy przełożyć marmoladą, troszeczkę czekoladą, będzie jeszcze smaczniejsze, soczyste, ale decyzja należy do Was. Możecie tylko przypudrować, możecie dać tylko czekoladę, a możecie dać marmoladę, czekoladę. Możecie również przykroić na pół jeszcze i dać marmoladę raz w środku i na górze. I marmolada powinna być kwaśna, ponieważ jeżeli ciasto jest słodkie, czekolada słodka, kwaśna marmolada, będzie coś pysznego. Możemy sobie dołożyć tam amaretto, możemy dołożyć rumu, zależy co lubimy, czy co mamy, czy z czym chcemy zrobić. Oczywiście jak Wam się spodoba mój przepis, jak można prosić o suby, o łapki, będę się bardzo cieszyła. Składniki na to ciasto, a więc masło 250 g, 6 żółtek i 6 białek. Musimy to rozdzielić, żeby ubić białko osobno. 80 g marcypana, 1 cukier waniliowy, łyżeczkę proszku do pieczenia, 250 g cukru, 100 g mąki kartoflanej i 150 g pszennej, jaką używacie do pieczenia. Tutaj mam amaretto 40 ml, ponieważ to musi być troszeczkę takie pachnące amaretto akurat, to ciasto. Możecie dać również rum, jak macie rum, i marmoladę na koniec po upieczeniu dam i to może być truskawkowa albo może być aprikozy. Szczypta soli. Pierwsza czynność, jaką wykonujemy, to jest rozdzielenie białka od żółtek. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby Wam żółtko nie weszło do białka, bo nie będzie chciał Wam się dobrze ubić. Jak odwrotnie, nie ma problemu. Do białka dam szczyptę soli i będę ubijała. I już mam ubite białko, odstawiam. Teraz mogę sobie nastawić już piekarnik na 220 stopni, ponieważ my będziemy to ciasto tymi porcjami piec. 2 łyżki do 3 i pieczemy 3-4 minutki i znowu 2-3 łyżki i znowu pieczemy. I przez to wyjdzie Wam to ciasto takie właśnie jak na przekroju na przykład drzewo. Dlatego się nazywa Baumkuchen. Teraz biorę te żółtka, dodaję cukier waniliowy 1, dodaję cukier i ubijam z 5-7 minut, żeby mi się wyrobiła taka fajna, jasna masa. To jest bardzo ważne. I wtedy dopiero daję masło. Ładnie ubiło. Proszę zobaczyć, jak zrobiło się jasne, ładnie ubite. 7 minut ubijałam. Wkruszę tutaj
tego marcypana. Pomieszam z 2 minutki i będę dodawała wtedy już masło. I ubijam teraz to masło razem. Jeszcze ze 3 minutki, 4. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda. Oczywiście to ciasto również postoi parę dni w sklepach. Ono jest w czekoladzie, w takiej formie przeważnie sprzedawane. Oblane czekoladą białą, jasną, mleczną, czekoladą czarną. I Wam powiem, że to jest najbardziej chodliwe znane ciasto tutaj w Niemczech, nie? A więc dlaczego mielibyśmy tego nie spróbować w Polsce? Ostatnio jedna z moich widzów, pani Lidia, napisała, że już zrobiła dojrzewającego piernika. A więc zapraszam, kochani, to już czas, żeby sobie zrobić taki dojrzewający piernik. Macie już na moim kanale. Będzie pyszny, będzie dużo, rodzinne ciasto. Można będzie również podzielić się. A więc zapraszam. Możliwe, że na dole podam Wam link do tego piernika. Teraz do mąki dołożę łyżeczkę proszku do pieczenia. Niektórzy dają cały, niektórzy dają bez proszku, a ja Wam powiem, że dam łyżeczkę małą i też będzie dobrze. I teraz tak. Daję 2 łyżki mąki pszennej. Mam Wam to pokazać? Chyba Wam to pokażę. Widzicie, to są te gotowanie w domu. Wyślisnęło mi się i teraz mam porządek, muszę robić. A więc posprzątałam troszeczkę i idę dalej. Ubijam to teraz. I znowu daję mąki ziemniaczanej troszeczkę i pszennej. Tak na 3-4 razy. Tak to już wygląda. Teraz daję to białko do środka i mieszam. Tu proszę już nie ubijać, tylko mieszać. Oczywiście piekarnik już się grzeje na 220 stopni. I pieczemy to ciasto na samej górze w małych porcjach, aż nam ciasto się całe wypiecze, można powiedzieć. Teraz biorę sobie to ciasto, ze 3 łyżki na spód. Nawet można tą pierwszą warstwę troszeczkę grubiej nałożyć. Ze 3 łyżki, później po 2. I te 3 łyżki rozprowadzamy tutaj tylko i wyłącznie na samym spodzie. Jeżeli mamy coś do wygładzenia, możemy sobie wygładzić. Wstawiam do piekarnika. Ma być rumiane, taki miodowy kolor, można powiedzieć. W żadnym wypadku nie może być spalone. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda. Rumiane. I teraz na to nakładamy następne 3 łyżki ciasta. I aż nam się to wszystko wypiecze, te wszystkie warstwy, będzie gotowe. Gotowe. I teraz stawiam już tą ostatnią część, można powiedzieć. Chyba 7 już. Ciasto jest już gotowe. Pięknie wygląda, pięknie pachnie. Jak przestygnie, może 2-3 godziny sobie stygnąć i 4-5. Przełożę troszeczkę marmoladą, zastanowię się jeszcze którą. Roztopię czekoladę czarną. Obleję czekoladą. Ciasto będzie gotowe. I coś innego. I możecie zawsze ukroić kawałeczek i komuś jeszcze sprezentować. Tak wygląda już to ciasto z boku. Gdybyście widzieli, że tutaj jest coś ciemne, boki, to weźcie to, obskropcie. Mogłabym Wam tego nie pokazywać, ale Wam to pokażę, bo to będzie gorzkie. A tak jak oblejecie czekoladą, to nie będzie widać, że skrobaliście. A jednak pieczenie tych paru warstw, to może tak być, że ta dolna partia Wam troszeczkę przyciemnieje. Tutaj mam aprykosę i wykładam do garnka.
ponieważ dobrze jest ją odgotować. Pogotować z 2-3 minutki. Dłużej postoi taka gotowana. I to, co mogę teraz zrobić, to ugotować sobie czarną czekoladę. Teraz do tej czekolady wlewam raz, 2, 3, 4, 5 łyżek mleka. Mleko odparuje, a ta czekolada zostanie fajnie płynna. Marmolada się już gotuje. Zmniejszam. Zmniejszę troszeczkę pod marmoladą z 9 na o połowę i niech się gotuje. Również czekoladę mam na 9. Zmniejszam o połowę. Z 9 na 4,5, 4. Gotowe. A więc 2-3 minutki gotowe. Troszkę zmniejszam marmoladę i ona się tutaj mi gotuje. Aż ta woda wyparuje. Z 5-7 minut. Ja teraz tą marmoladę przecedzę. Tak to już wygląda. Zostały 3 minutki. Niech się gotuje. Wyłączy się, przystygnie i przekładam już to ciasto. I nie martwcie się, że ona tak się leje, ona zgęstnieje. A więc nie czekam, aż mi tak bardzo zestygnie, tylko będę taką jeszcze letnią nakładać na ciasto. I na boki, na górę i na boki. Tak czy tak, chcę Wam pokazać to ciasto na przekroju, a więc kroję na pół. I proszę zobaczyć, tak wygląda ten Baumkuchen. Możemy to polać, tak jak wspomniałam, ale to, co możemy zrobić, to kładziemy jedno na drugie. Widzicie? Tak to już wygląda, przełożone marmoladą. Wtedy to jest bardzo wysoko. Niewygodnie się je, dlatego położę to z powrotem i obleję wtedy już czekoladą. Rozgrzewam jeszcze raz tą czekoladę, bo się zestygła. Oczywiście dolałam jeszcze 2 łyżki wody zimnej. Zagotowałam. Ono musi się zagotować. Nie możecie bez zagotowania, bo wtedy będzie mętne, białe. A tak widzicie, ma taki ładny kolor marmoladą. A więc najpierw sobie posmaruję boki. A więc to jest bomba kaloryczna, ale to jest coś fajnego, coś specjalnego, można powiedzieć. Będzie czekolada stwardniała. I teraz przełożę na tą tortową platę. I Wam teraz pokażę, jak wygląda na przekroju. A więc proszę zobaczyć, tak wygląda. Te warstwy się oddzielają i to jest domowy Baumkuchen albo chyba sękacz to się nazywa, a więc jak sobie życzycie. A więc kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie. Naprawdę coś innego, fajnego i nie jest tak ciężkie do zrobienia. I z tą marmoladą, i z tą właśnie czekoladą. Będzie coś pysznego. Już mi ślinka leci, nawet nie mogę mówić. Tak wygląda tu, spróbuję. Super. Powiem Wam, że bardzo podobny do oryginalnego, a nawet smaczniejsze.